to może być przyczyna, dlaczego wy nie widzicie swoich wspomnień, dlaczego Claude faktycznie dobrze pisze, ale źle z tego czyta, nie? Ale co w momencie, kiedy na przykład czegoś nie zaimplementowaliśmy, ale Claude wyłapie nasze patterny, to co Anthropic mówi, to że oni nie zalecają, żeby to robić w katalogu domowym, też w katalogu projektowym, dlatego że ktoś mógłby zmienić lokalizację tego pliku na katalog domowy. Okej, bo generalnie są dwa problemy i załóżmy, że wiemy, że możemy zaprogramować kontekst w jakiś tam sposób, że nasz Claude będzie wiedział, jak zachować się w pewnych konkretnych miejscach i wtedy to wszystko wrzucamy do CloudMD. Ale co w momencie, kiedy na przykład czegoś nie zaimplementowaliśmy, ale Claude wyłapie nasze patterny, jak chcemy z nim pracować, ewentualnie o co go kolejny raz poprosimy. I to jest coś takiego jak auto memory w tym przykładzie i on sam sobie tu może zapisać te wnioski swoje do plików i on to robi najczęściej w naszym katalogu domowym by default, bo na przykład dobrym przykładem będzie to, jak Tomek rozmawia z Claude'em i on do niego mówi: ty stary, zrób to i to, a potem ten Claude zaczyna po jakimś czasie odpisywać: ej ziomek, spuszowałem twoje zmiany, nie? Tak jakby on łapie też trochę kontekst, jak my pracujemy i stara się wrzucić te takie nasze patterny, jak my z nim rozmawiamy, co my kodujemy, co on znajduje w projekcie i on to wrzuca wtedy do plików memory. No i dobra. I tak jak wcześniej mówiłem, mamy dwa pliki. Jest CloudMD, tam wrzucamy wszystkie nasze reguły, o tym co mówiliśmy, jaka jest struktura projektu, a auto memory tylko i teoretycznie powinien tam pisać Claude, ale my możemy to jako deweloperzy sami weryfikować, możemy to sprawdzać, możemy aktualizować, co tam jest. I teraz tak, to auto memory to jest per jeden projekt gitowy, czyli dużo osób na tym widzę, że się łapie, bo sporo teraz o czym czytałem. Jest tak, że jeżeli macie monorepo, gdzie jest frontend, backend, infrastruktura i odpalacie Claude'a z perspektywy na przykład samej infry, to teoretycznie on będzie ładował tobie tego CloudMD, który jest w infrastrukturze, ale może mieć auto memory, które jest zlokalizowane w projekcie domowym. Zaraz wam pokażę w ogóle, gdzie to jest ustawiane. Jeżeli chodzi o CloudMD, to on zawsze jest dla każdej sesji ładowany, czyli startuje sesja, mamy tego CloudMD, on jest załadowany do naszego kontekstu. Auto memory ładuje tylko pierwszych 200 linii, które są w pliku. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby robić ten progressive disclosure, czyli mamy sobie plik memory.md, który ma maksymalnie 200 linii, ewentualnie 225 KB. Ale w tym memory MD wrzucamy ten progressive disclosure, czyli mówimy: hej, tutaj masz best practices, które znalazłem. Tutaj na przykład debugowaliśmy jakiś use case, tutaj masz wszystkie instrukcje, pamięć, która była w debuggingu. Żeby to działało, musimy mieć wersję wyższą niż 2.1.59, w tej chwili najnowsza jest 2.1.91. To chyba jest najnowsza z tego, co kojarzę, bo wczoraj aktualizowałem. I teraz tak, gdzie to żyje? By default zawsze cała pamięć, która będzie dotyczyła Was, żyje w Waszym katalogu domowym. Teraz tak, pokażę jak to wygląda, bo on robi coś takiego śmiesznego, że robi taką załóżmy, to troszeczkę poczyszczyłem. I generalnie on robi coś takiego, że wali home, server, rider, tam gdzie jest pełna ścieżka naszych folderów, to on robi jakieś tam zagnieżdżenie tego. I w tym właśnie przykładzie będziecie zobaczyć, że jeżeli mamy dwa tutaj miejsca, to teoretycznie jest ten sam projekt, ten sam folder, tylko że subfolder to jest ten Django Fast API projekt, który ma jakieś tam nasze reguły i tak dalej, ja to specjalnie oddzielnie odpalałem. Minus jest taki, że jak zrobimy git ten top level, to on by default Claude będzie szukał w tym miejscu tych memory plików. I często ludzie myślą: hej, dlaczego mi wspomnienia, że tak powiem, z Claude'a nie wpadają do kontekstu, tylko gdzieś tam w pewnym momencie uciekają. Dlatego, że Claude Memory, on ma, jak utworzę folder, to on spróbuje mi otworzyć właśnie ten tutaj tech file. I to może być przyczyna, dlaczego wy nie widzicie swoich wspomnień, dlaczego Claude faktycznie dobrze pisze, ale źle z tego czyta, nie? Więc to jest jedna rzecz, na którą was uczulam, bo często nawet gdzieś tam w często zadawanych pytaniach Anthropic pisze o tym, że jak możemy debugować właśnie, dlaczego ten plik memory nie działa, nie? Dobra. To, co możemy zrobić, to możemy w naszych settingsach naszego projektu ustawić miejsce tego auto memory
i wtedy on będzie pisał w troszkę innym miejscu. Ale ważne jest to, żeby ten memory główne projektu, czyli to, co my rozmawiamy, nie lądowało w gicie, dlatego to jest ten katalog domowy. Bo to jest tak jakby nasza sesja. Inna z kolei rzecz to jest to, że... Tak, Jarek? Bo przecież możemy dodać ten cały folder do git ignore, więc tak naprawdę moglibyśmy to trzymać w katalogu projektu i to nie wylądowałoby w gicie. Teoretycznie tak. To, co Anthropic mówi, to, że oni nie zalecają, żeby to robić w katalogu domowym, też w katalogu projektowym, dlatego, że ktoś mógłby zmienić lokalizację tego pliku na katalog domowy, na przykład na katalog SSH albo na katalog z kluczami jakimiś i tak dalej. Gdzieś może być jakiś malicious agent, który będzie w stanie to edytować. Więc oni zalecają, żeby to lądowało cały czas gdzieś na innym miejscu. Nie? Dobra. Mniej więcej tak wygląda ten plik, ten limit 200 linii, czyli on na początku ma ten plik memory, który automatycznie będzie zaczytywał, a potem ma ten progressive disclosure, czyli on będzie wiedział, że ok, używaj bana, a nie npm, tak, jeżeli chodzi o JS-a. Jakie są patterny debugowania, nie? Czyli co my robiliśmy, jak debugowaliśmy, przez jaki przeszliśmy proces i tak dalej, nie? Dlaczego jakieś tam były common 500. Więc jakby on tutaj będzie w momencie, kiedy będzie widział, że chodzi o jakieś debugowanie, to on będzie starał się zajrzeć do tego pliku debugging. I teraz tak, w momencie, kiedy uruchomimy tą komendę memory, to co dopiero pokazywałem, to on będzie mówił, co mamy, tak? Czyli pierwsza rzecz to jest większe. Auto memory mamy na on, możemy to zmienić na off. Auto dream to jest taka nowa funkcja, która co jakiś czas automatycznie przeskakuje po wszystkim, co mamy w naszym memory i on jakby czyści, dodaje, sprawdza, co jest dobre chyba, co jest na szczęście i tak dalej. I on tutaj nam wylistuje wszystko, co my mamy, nie? Czyli jeżeli mamy user memory, to mówi, w którym miejscu on czyta te nasze pliki, które są dla usera, czyli dla naszego katalogu domowego. Mamy project memory, czyli aktualny katalog. No i możemy otworzyć sobie tam, gdzie jest ten memory, który on sam sobie robi, ten auto. Jeżeli mielibyśmy jakieś dodatkowe typu local, to on też tutaj by się pojawił i byśmy mogli sobie go zobaczyć, nie? No i teraz go otworzę, zobaczyć, co jest w tym problem. I akurat w tym nie ma nic. No dobra. To jak zawsze przygotowałem nam ciekawy projekt. Ten sam, który był tydzień temu, ale jakby przejście mamy troszeczkę inne. Więc tutaj mamy, ja specjalnie na potrzeby tego projektu stworzyłem agentów, którzy mają swoje memory. I teraz tak, jeżeli chodzi o agentów, to agenci startują na przykład z pustym kontekstem, czyli mają tylko to wyłącznie, co mu tam dorzucimy w CloudMD, a nie mają na przykład perspektywy całej naszej rozmowy. I w momencie, kiedy mamy takiego agenta, który sobie śmiga i na przykład jest code reviewerem albo jest Jira coderem, to on może pisać na przykład do tej pamięci, żeby inni agenci mogli z tego też korzystać. Nie? Czyli tak, moim pierwszym skillem, który ja stworzyłem, to jest skill Jira to Code, zrobił to za mnie oczywiście Cloud. To, co on robi, to pobiera ticket z Jiry, podaje mu ID ticketu i on pyta, co ma zrobić, bo on dostaje informację, co ma zrobić. Nie? Czyli pierwszym stepem jest pobranie ticket ID, potem przez MCP ten ticket pobieramy. Jest podsumowanie dla użytkownika, czyli co tam jest zrobione i tak dalej. I teraz tak, oddelegowujemy to do naszego Jira Codera. I ten Jira Coder to jest nasz agent. I to jest człowiek, to jest maszyna, która używa modelu Cloud Sonneta i ma per projekt memory. Bo normalnie by default te scopy dla nas memory są jako user, czyli są zapisywane w katalogu domowym, a subagenci mają memory projektowe, dlatego że mogą wtedy pisać do tego memory, które są w tym miejscu. I w momencie, kiedy my cokolwiek odpalimy i on na przykład wyłapie jakieś patterny, które są w naszym projekcie, czy on złapie coś, że po raz kolejny prosimy, i jeżeli na przykład są to agenci, którzy są asynchroniczni, to oni wtedy jakby mogą sami się aktualizować, sami sprawdzać, co jest w tych... No bo załóżmy, że nie mamy w CloudMD jakichś konkretnych reguł, ale jeden z agentów to wyłapie, no to kolejny agent uruchomiony równolegle będzie mógł to przeczytać i będzie mógł podążać tymi guideline'ami. Czyli ten Jira Coder, co on robi? Koduje, czyta ticket, potem czyta rulesy, to są rulesy, które są robione na naszych Python guidelines,
to oczywiście wygenerowało mi dla tego konkretnego projektu Claude i to są proste rzeczy takie, które mówią o notacjach. Jak wygląda poprawna notacja, to, że używamy w FastAPI Pydanticów w wersji drugiej, jakie mamy patterny, czyli co wykorzystujemy i tak dalej. Czyli on to wszystko przeczyta, żeby zobaczyć, jakie są zasady. Ten nasz kochany Jira Coder. Oczywiście przeczyta CloudMD. Nie musimy tego mówić za każdym razem, bo on tak czy siak dostaje to w kontekście, ale tak to zawodowo. Sprawdzi pamięć, explore the codebase, zaimplementuj to, co zostało zrobione, napisz testy, odpal testy i delegate reviewer. Delegate reviewer to znaczy, że on odpali kolejnego subagenta asynchronicznie, który zrobi review tego kodu, który on napisał i zwróci mu informację. A ten code reviewer też ma jakiś tam sobie skill napisany i też ma dostęp do planów, czyli on może planować sobie sprawę, co będzie robione, ale też używa tego samego memory. Tylko że jeżeli ja mam code reviewera, to on ma pamięć tylko tego code reviewera, który mamy w tym miejscu tutaj na górze. Jeżeli chcemy, żeby ci agenci współdzielili tą pamięć, to musimy mu o tym powiedzieć, że masz dostęp do tego skilla i możesz używać jego pamięci. By default on sam z siebie tego nie zrobi. Tak, Jarek? Ale jak chcemy to, żeby ci subagenci się jakoś komunikowali, to masz na myśli, że ten plik memory to będzie jeden plik, do którego obaj będą mieli dostęp, tak? Jak będą działali na tym samym, tak? Bo tutaj powiedziałeś też... Nie, oni piszą do swoich, ale mogą czytać, jeżeli mogą używać innych skilli. Załóżmy, że mamy agenta, który używa jakiegoś skilla, no to on może czytać z memory, nie? Z tych poszczególnych. Okej? Okay? No dobra. Ja mam pytanie jeszcze. Dobra. To może to oczywiste, jak mi nie jasne, czy ten Python Guidelines to czy nie jest wyróżniony jako skill przykładowo? To jest jakiś celowy zabieg, czy to jest... To stworzyłem w momencie, nie, bo jakby on może być, bo to specjalnie zostało stworzone na to, żeby to był konkretny subagent, żeby on mógł pisać do pamięci, nie? Okay. Tylko i wyłącznie po to, na to, żeby to pokazać. Jeżeli chodzi o reviewera, to może być agent, to może być skill, który ma konkretne rzeczy, ma guideliny, ma patterny pokazane na górę i tak dalej, nie? Plus jest taki, że jeżeli jesteś agentem, agent może korzystać ze skilla, ale sam skill nie może zostać odpalony asynchronicznie. Czyli możemy zrobić tak, że mamy team managera, który pobiera ticket, mamy kodera, który to implementuje, mamy reviewera, który to czyta. Nie? I oni wszyscy mogą wymieniać się kontekstem. Same skille sobie by nie mogły i musiałyby robić to synchronicznie. Nie? Czyli na przykład musiałybyś powiedzieć, użyj tego skilla w pierwszym kroku, użyj tego skilla w drugim kroku. No możemy odpalić agenta, który jest koderem, agenta, który jest reviewerem, ten skończy swoją pracę, wysyła informacje do tego, ten pobiera kontekst i mówi na przykład w tym miejscu jest zwraca werdykt, czy jest approved, czy approved with suggestions i czy są required jakieś changes, nie? I jeżeli on to zwraca, to z powrotem leci informacja do naszego kodera, jeżeli tak to zaprogramujemy. W tej chwili jest tak zaprogramowane to, że on zwraca informacje z kontekstem i ja muszę mu powiedzieć, oj, popraw to, co ten reviewer zrobił. Ale może być tak, że oni się komunikują tak na fork i wtedy reviewer mówi co do poprawy, koder poprawia, nie? Jakby to dać. Ale ten dokładnie use case chcę pokazać za tydzień, bo tam mamy orkiestrację wszystkich agentów i tam będziemy mieli właśnie managera, krytyka jakiegoś tam, załóżmy, testera, który może sobie playwright odpalić. Mam jeszcze pytanie, bo powiedziałeś o przekazywaniu kontekstu i w jaki sposób różni się od tego, ten kontekst od tego memory? Bo po mojemu to będzie praktycznie to samo. Nie, to nie to samo. No bo kontekst to jest to, co leci do RMF, nie? Jakby to, co potrzebujemy, czyli na przykład wpada tam całe CloudMD. Wpada do niego 200 pierwszych linii z memory. Jeżeli LLM zobaczy, że te 200 linii zawiera informację o tym, co potrzebujemy dorzucić, to tutaj dorzuca do tego kontekstu. I ta pamięć to jest tak jakby to, co Claude sam znajdzie. I on uważa, że warto to tam na końcu dodać. Nie? Okay, czyli kontekst to jest szersze pojęcie niż samo memory. Tak, bo do kontekstu możesz dorzucić, nie wiem, rulesy, CloudMD, twoje lokalne, projektowe, twojego usera, nie? Więc to jest dużo więcej tokenów zużytych. Można powiedzieć po prostu, że memory to jest narzędzie, które po prostu wspiera budowanie lepszego kontekstu. Tak, no, tak jakby dzięki temu łapie też, jeżeli to jest na przykład memory, do którego piszę do tego twojego katalogu domowego,
to on w tym momencie będzie wiedział, jak ty programujesz, jak ty na przykład piszesz tikety czy cokolwiek. Nie? A jeżeli to jest takie agentowe, czyli ten tutaj, to zwróćcie uwagę, że on stworzył sobie taki plik memory.md i on ma ten właśnie progressive disclosure w tym jednym miejscu, ale jakieś tam dodatkowe rzeczy. No. One czasami się powielają, bo on sam to pisze, tak? Jakby ja za bardzo w to nie wnikam. Ale na przykład on stworzył dodatkowo ten recurring issues, nie? Czyli na przykład co zostało zrobione, tak? Przykładowo business logic computer, przykładowo to, nie? Co to jest? A tutaj reviews completed, to jakbyśmy robili tam dalej cokolwiek z tym naszym kodem, tam pewnie mieć tutaj dorzucał jako reviewer. Jira Coder też ma jakieś tam patterny, które wyłapuje, nie? Czyli załóżmy, że mówimy, nie mamy czegoś w CloudMD, a mówimy do niego, weź zaktualizuj po raz trzeci to i to, nie? Albo tłuku coś tam nie działa, nie? I tak dalej. No to on w tym momencie postara się to dorzucić do tych patternów po prostu, nie? Dobra. I co tam dalej? Jedną rzecz, którą bardzo ważną, czekajcie, wrócę do tego notebooka, którą mówi nam Claude na swojej dokumentacji. Tutaj dodałem to. Jeżeli mamy subagenta, czyli człowieka, maszynę, którą możemy odpalić sobie, żeby robiła dla nas takie rzeczy, oni polecają, żeby dodać dokładnie ten tekst, nie? Czyli to jest wynik dokumentacji i mówi zaktualizuj swojego agent memory, jeżeli odkrywasz jakieś tam kod pattern i tak dalej, nie? Tak jakby dzięki temu on na przykład nie będzie musiał szukać ścieżek, gdzie są jakieś pliki, gdzie są jakieś serwisy i tak dalej. I co tam dalej? No, co tam dalej? Przykładowo, bo tak jak mówiłem, możecie sami edytować, więc jeżeli znacie jakieś rulesy, albo możecie przeglądać te pliki i mówicie, hej, coś jest nie tak, ewentualnie sub-agent pisze do tego naszego gitowego repozytorium, to możemy to wszystko edytować, to wszystko daje code review, możemy mówić na przykład, co jest do poprawy. Tylko tak, ważna rzecz. Dla subagentów to jest spoko, bo jakby one mogą dzielić ze sobą ten kontekst, tą pamięć, ale ważniejsze jest, że jeżeli faktycznie wykrywamy, że coś powinno być od razu w kontekście, to powinniśmy to wrócić albo do rulesów, albo do memory.md. To mówiłem, gdzie to jest przetrzymywane. I tak jak mówiłem, też możemy dodać coś takiego jak settingsy i możemy mówić, gdzie auto memory directory ma być sterowany. Czyli jaka to jest ścieżka, gdzie te pliki będą, a nie będzie ten autodiscover, który sprawdza to w tym naszym katalogu domowym. I dobra. Tu macie takie podsumowanie, jakby kiedy, czego używać, jakby gdzie to trafia, nie? Czyli tak naprawdę większość to jest CloudMD, ale na przykład jeżeli mamy coś, nie wiem, jest projekt jest ban na ten klient, w zasadzie nie wiem, czemu to poleciało do automemory. Teoretycznie to też powinno wylądować w CloudMD, bo to są nasze patterny, nie? No chyba nie, bo to jest pattern, musi być pattern na wszystkie projekty. Tak, ale możesz to mieć w CloudMD w swoim projekcie, nie? I wtedy masz informację o tym, że masz... Tak. Bo to jest tak, że jeżeli coś nie jest opisane w CloudMD, a wyłapie pattern nasz jakiś kod, to wtedy wali to do memory, bo on może do niego pisać, może do niego czytać, nie? Okay. Co przeżywa, co nie przeżywa, na przykład przy kompakcie. Generalnie wszystko zazwyczaj przeżywa poza naszą aktualną sesją, która jest i na przykład i nasz CloudMD główny, ale jeżeli robimy kompakta, są zagnieżdżone CloudMD, nad którymi pracujemy, one mogą ulec zapomnieniu. I to, co wcześniej mówiłem też, to może być problem z tym memory, dlatego że albo jest na false, albo ten folder, w którym jest memory by default, jest jakby głównym folderem w naszym gicie i on wtedy troszeczkę inaczej ustawia i jakby czasami gubi się z tym, żeby to łapać, nie? I właśnie o tym mówię, to pływało. Co tam jeszcze jest? No i dobra, w zasadzie to na dzisiaj wszystko.